wsiadamy. Jak ktoś nie był z nami w pociągu, to właśnie dzisiaj będzie miał okazję. Szukamy naszego miejsca. No dobra, jedziemy. Nasze miejsca, słuchajcie, oczywiście zawsze są zajęte, ludzie siadają bez rezerwacji, ale naprawdę bardzo łatwo jest podróżować pociągiem, także no oczywiście to nie jest tajemnicą, gdzie jedziemy. Godzina 15, jesteśmy w Londynie. Dojechaliśmy, przejdę Wam, pokażę pusty pociąg, bo naprawdę super pociągami się podróżuje, szybko i naprawdę strasznie wygodnie. O, i zobaczcie, od razu napis witamy. Dobra, słuchajcie, my ruszamy dalej. Mamy do przejścia kawałek, idziemy teraz, łapiemy metro i jedziemy na naszą świąteczną pierwszą atrakcję. Bo oczywiście mamy grudzień i tak jak to bywa w grudniu, zawsze trafiamy do Londynu. No i słuchajcie, jesteśmy. Mamy pierwszy Christmas Market. Słuchajcie, no oczywiście Londyn w święta jest obowiązkowym punktem. No i tak się trafiło, że znowu tutaj jesteśmy. W sumie jesteśmy co roku tego samego dnia. Tak naprawdę. Tylko dzisiaj mamy trochę inne atrakcje zaplanowane. Idziemy teraz sobie, słuchajcie, bierzemy metro, bo będziemy jechać na naszą pierwszą atrakcję. Także zostańcie z nami, zobaczycie, gdzie się teraz udajemy, bo mamy bardzo napięty plan. Tutaj jest autorka naszego planu dzisiejszego i spaceru. Także na pewno będzie dużo. Słuchajcie, Londyn nas zaskoczył oczywiście piękną pogodą. Jesteśmy mega zachwyceni. Tam mamy Sky Garden i to był nasz cel dzisiaj, ale niestety nam się nie udało, słuchajcie. Więc jesteśmy i idziemy do drugiego najwyższego budynku i tam bilety już nam się udało zarezerwować. Wszystko Wam zaraz opowiemy. Także jesteśmy trochę podekscytowani. Oczywiście szukamy pięknych dekoracji świątecznych. Zobaczymy, czy naprawdę warto zawitać do Londynu, a my wiemy, że bankowo warto przed świętami zawitać do Londynu, bo jest naprawdę tutaj klimacik taki niezły. Odpuszczamy w tym roku oczywiście Winter Wonderland, atrakcja, na której już byliśmy w zeszłym roku i dla nas nie warto powtarzać. Tutaj mamy piękny market, jak ślicznie jest udekorowany. A oczywiście tych marketów na naszej liście jest chyba kilka, prawda? Także będzie co podziwiać. Słuchajcie, wchodzimy, mamy na 13 bilety, więc idziemy. Horizon 22, drugi budynek taki wysoki i też fajny. Słuchajcie, mamy bilety, skanujemy tutaj, idziemy do góry, więc jesteśmy bardzo podekscytowani, bo ja tutaj nigdy nie byłam, nasza najstarsza córka natomiast. Słuchajcie, security check, więc tata musi wyciągnąć wszystkie niebezpieczne sprzęty, które nosi ze sobą, czyli długopisy. Nie, śmiejemy się, słuchajcie, super, bardzo dobrze, że takie rzeczy sprawdzają, ale mamy jakieś butelki, tak samo z piciem, to jest ciekawe. My już na winnym mamy, zobaczcie, 58 metrów, to będzie które? 22 piętro, a my jesteśmy, słuchajcie, na razie tutaj na samym początku, trochę ludzi jest, to sprawdzenie jest takie trochę dziwne, no ale okej. Jeżeli takie są zasady, no to trzeba ich przestrzegać. Mamy 58. Nie działa? Może jak wszyscy wejdą, to przyjechaliśmy, że nie zdążyłam włączyć telefonu i już jesteśmy na samej górze. Także zobaczcie, jesteśmy już na górze. Wychodzimy. Tak jak mówię, to jest darmowa atrakcja. Hello. Słuchajcie, widok jest naprawdę niesamowity i ta atrakcja też ją się rezerwuje w poniedziałki. Poniedziałki dostawię Wam linka, gdzie córka zarezerwowała. Zobaczcie, tutaj mamy tamizę. Pięknie widać, tu zaraz sobie zejdziemy troszeczkę niżej, to też Wam jeszcze pokażę. I jeszcze jest tutaj małe co nieco. Może coś się uda tutaj jeszcze zobaczyć, jeśli chodzi o dodatkowe atrakcje. Zobaczcie, widać tam koło London Eye, także wow, jesteśmy naprawdę w fajnym miejscu. Słuchajcie, schodzimy sobie na dół. Naprawdę robi to wrażenie. Chociaż myślę, a Ty byłaś w tym Sky Garden? A tutaj byłaś, a Sky Garden jakoś, no mówi, nie, no właśnie, niemożliwe, żeby tam zarezerwować jakoś bilety. Tak samo chciałam bardzo pójść na przykład do Barbecue Garden. A, to ja też bym chciała tam pójść, ale to może pojedziemy next time, jak już będzie wiosna. To będzie kolejny pretekst, żeby przyjechać do Londynu. A tutaj wow, tu jest bardzo dużo przestrzeni, żeby podziwiać. Ale super, słuchajcie. Tutaj podejdziemy sobie bliżej. O ja! Pamiętacie naszą wyprawę do Londynu w zeszłym roku? Dokładnie szłyśmy
Szłyśmy sobie z dziewczynkami i z babcią tutaj wzdłuż tamizy. Po drugiej stronie przyszłyśmy przez London Tower Bridge. Dobra, teraz przejdziemy do tego kolejnego rogu. Może się uda, bo tam dużo osób stoi. Zobaczymy, jaki jest tutaj widok. Ale muszę chwilkę zaczekać. Tutaj też fajnie widać. No, robi wrażenie, słuchajcie. Jak nie byliście, to myślę, że jest to jedna z ciekawych takich atrakcji, zupełnie innych niż normalnie w Londynie można się spodziewać. No i jest za darmo, tylko trzeba mieć to szczęście, żeby zarezerwować sobie bilet. Ale to też nie problem. Tutaj z drugiej strony jeszcze zobaczcie, jak fajnie to wszystko wygląda. Ale czy my idziemy, dziewczyny, Tower Bridge i dookoła, czy nie? Że ogródek taki jest, wiesz, mały. Aha, czyli idziemy w tamtą stronę. Dobra, bo ja tak naprawdę nie znam całego planu. Dlatego, że to jest, mówię, atrakcja urodzinowa mojego dziecka i ona sobie zażyczyła, tak jak co roku, wizytę w Londynie. I idziemy tak, jak ona wymyśliła. Nagram pokazać, bo z góry pokazywałam Wam, że jest, można sobie kupić coś do jedzenia, no i rzeczywiście można kawkę, herbatkę wziąć. My na razie po tej podróży nie jesteśmy ani spragnieni kawki, ani herbatki, ale generalnie zawsze możecie coś tutaj podpatrzeć, co fajnego jest. Ceny 4 funty za kawę, no to tak normalnie, tak jak na Londyn, nie ma jakiegoś ekstra marży, także spoko. No bardzo fajnie, powiem Wam, że bardzo fajnie robi wrażenie i piękna choinka, więc jak będziecie tutaj w tym okresie świątecznym, to myślę, że warto się wybrać. Skończyliśmy naszą atrakcję, no to takie 20 do pół godziny. Jak chcecie sobie tutaj porobić fajne zdjęcia, jak dzisiaj pogoda dopisała, to dłużej nie ma co tutaj siedzieć i robić. Także zjeżdżamy i idziemy dalej. Jaki mamy dalszy plan? Nikt nie wie. Jesteśmy przy London Tower, ale tutaj od razu Wam powiem, że trochę wieje, więc ja tak stanęłam sobie tutaj za tą budką, ale już się odsunę, bo ludzie chcą coś kupić. Tu mamy stację metra, do której też będziemy za chwileczkę wsiadać. Tower Hill Station i to jest, słuchajcie, super połączenie, bo zobaczcie, wysiadacie i jesteście przy już samym tym tej głównej atrakcji. Tower of London. Kawałeczek dalej przejdziecie się i macie już Tower Bridge. Fajna miejscówka. Ja muszę zorganizować tutaj przyjazd w ogóle do samego tego miejsca. Tam trzeba dosyć długo zwiedzać, ale jest historia niesamowita. Ja Wam teraz nie będę opowiadać, bo do tej historii można opowiadać i opowiadać. Jest niesamowite miejsce. To po prostu ta twierdza ma taką historię, że zapewne większość z Was może wiedzieć, co tam się wydarzyło. Jakie smutne rzeczy. Ale z drugiej strony jest takim symbolem tutaj Londynu, więc na pewno warto sobie zorganizować czas i tak naprawdę Londyn jest, słuchajcie, nie do ogarnięcia nawet przez kilka dni. Tu po prostu trzeba mieć taki dobry plan, żeby wszystko zorganizować i wszystko zobaczyć tak, jak się chce. Idziemy jednak przez Tower Bridge, idziemy nad Tamizę, bo trochę czasu mamy do kolejnej atrakcji. I tak wymyśliliśmy, że idziemy zobaczyć to nasze takie fajne zejście. Ja w tym jednym naszym filmiku o Londynie pokazywałam. To jest takie zejście już do samej Tamizy. Dziewczyny bardzo lubią to miejsce. No więc idziemy jeszcze raz. Ale patrzcie z tej strony, jak ta twierdza wygląda. To jest naprawdę olbrzymia. Słuchajcie, tutaj na pewno dobrać takie 3-4 godziny trzeba poświęcić na to, żeby to zwiedzić. I to mój next time zapewne nam się uda, bo jest kilka rzeczy, które w Londynie ja bym chciała zwiedzić, między innymi London Bridge również i też chcę bilety zarezerwować, ale to przy innej okazji, bo tych okazji jest dużo, żeby do Londynu przyjechać. Tą stroną iść to jest naprawdę wyzwanie, bo to jest bardzo dużo ludzi, mogliśmy jednak iść drugą stroną, no ale spoko, uda nam się przejść. Choć powiem Wam, że tutaj są tłumy. Tutaj w tym miejscu zawsze są tłumy. Tak, zobaczcie, tutaj pięknie śpiewają Christmas Carol, piękne kolędy. To jest fajne, słuchajcie, że w miejscach w Anglii, jeżeli ktoś nie wie, to odbywają się takie koncerty. Zazwyczaj biorą w nich udział dzieciaki, bo moje dzieciaki też często w takich właśnie Christmas Carol udział brały. No teraz w tej starszej szkole już tak nie jest. Ale jest to strasznie przyjemne, strasznie miłe. Te dzieci tak pięknie śpiewają, więc jeżeli będziecie mieli gdzieś okazję, to skorzystajcie i idźcie. Tak, to wszystko można zwiedzać, więc słuchajcie, naprawdę warto. Myślę, że to nie będą wydane na marne pieniądze albo na jakąś taką głupią atrakcję, bo to wszystko wygląda fajnie. Taka atrakcja w Londynie, Mikołaje. Dobra, co?
chcecie zobaczyć nasze tajne przejście, to musicie zostać z nami, bo właśnie powiem Wam, że nawet moje dziecko nie wie, że jest tutaj takie przejście, które najmłodsza córka odkryła ostatnio. Jak nie oglądaliście, no to zostańcie i zobaczycie, gdzie dokładnie dojdziemy. Mamy wejście na Tower Bridge, a Wy musicie zejść tutaj w dół. Schodzi się w dół jak gdyby pod most. Trzeba iść pod most. Czasami trzeba iść pod most. Także zobaczcie, tu wyjdziemy na ten deptak, którym świetnie przejść się i spacerować. Taki byłby mój plan, ale moje dziecko ma inny plan. Nie, więc idziemy, słuchajcie, tutaj w lewo od razu. Tutaj idziemy od razu w lewo. Sobie jeszcze idziemy, kawałeczek i zaraz Wam pokażemy to piękne przejście tutaj zaraz pod właśnie most. Tutaj wchodzimy. Pamiętajcie, taka brama z takim kogutem. To jest właśnie to sekretne miejsce prosto do Tamizy. O. I proszę, wszystko. Widzisz, jakie fajne? I jest zdziwiona, że młodsza siostra wiedziała. No tak, ale zawsze odkrywasz tyle miejsc. Także można się pospacerować tutaj i znaleźć jakieś skarby. Co możemy znaleźć w Tamizie? Dużo monet. Słuchajcie. I to też jest tak, że jeżeli coś się znajdzie tutaj, to należy do Ciebie. To nie należy... należy do Ciebie, tak. W sensie takim, że wyceniają to i to jest jak gdyby Twój skarb, a nie należący do państwa, więc to jest też takie fajne. Ślicznie to wygląda, słuchajcie, jeszcze pogoda nam się trafiła, po prostu dziecko sobie wymarzyło pogodę, wyprosiło na urodziny. Także słuchajcie, to jest nasze top secret miejsce, nie, no żartuję, to jest miejsce, które zapewne w jakichś TikTokach gdzieś tam się Wam pojawi. Ala, czy ja dobrze myślę, tutaj w tym budynku jest ten garden, tak, na który nam się nie udało dostać biletów, a my byliśmy w tym drugim budynku, tam wyżej, tak? On jest wyższy, zobaczcie, i tam my byliśmy takie oszklone całe piętra na samej górze, to my byliśmy. Fajny widok i fajna atrakcja, mówię. Jak tylko by Wam się udało zarezerwować bilety w poniedziałki, mówię, link zostawię Wam w opisie, więc będziecie mogli sobie zerknąć. Nie było trudno, wystarczyło podać maila, ilość osób, która uczestniczy w tej imprezie i tyle. Także no fajna atrakcja. No i oczywiście też darmowa, więc jeśli chodzi o Londyn, to można zaoszczędzić trochę kasy, żeby na przykład później wydać ją na jedzenie, które jest mega drogie. Ale my też mamy swoje plany, więc zobaczymy, bo tych atrakcji dzisiaj moje dziecko nam troszkę zapewniło. No dajcie znać, czy tutaj chodziliście, a jeżeli chodziliście, to może jakiś skarb znaleźliście. Jeśli tak, to powiedzcie, co to było. Ja bym tutaj z chęcią troszeczkę tak dłużej pobyła i pospacerowała. Pachnie niesamowicie fish and chips, słuchajcie. Ale już jesteśmy, zobaczcie, pod samym mostem. Dada, ktoś był pod mostem? To macie okazję. Słuchajcie, kolejne przejście. Bierzemy teraz kolejne metro. I jedziemy na kolejną atrakcję. Moje dziecko ma jakąś ukryte zejście przy Big Benie, także zobaczymy, gdzie nas wywiezie. Na razie bierzemy po raz kolejny metro. Pamiętajcie, że tutaj za metro płacimy tylko raz. Jeździmy przez cały dzień i to się tam później sumuje. Jest tam jakaś maksymalna kwota, którą można wyjeździć w ciągu dnia i później się już nic nie dopłaca. Ostatnio było 8,50, chyba się nic nie zmieniło, o ile dobrze pamiętam, ale to jeszcze Wam powiem, jak już zakończymy dzień i dostanę potwierdzenie. I nasz kolejny przystanek, oczywiście obowiązkowo Big Ben. Ale słuchajcie, idziemy na drugą stronę, bo tam na drugiej stronie ma być dla nas atrakcja. Tak moje dziecko tutaj sobie wymyśliło, troszkę Wam zmniejszę. Jest naprawdę tak piękna pogoda, że jesteśmy zachwycone, że możemy tak spacerować. Także słuchajcie, jeszcze do zachodu mamy troszkę czasu. Tutaj oczywiście już mamy kolejną atrakcję, London Eye. Jak ktoś by nie wiedział, to ta atrakcja jest naprzeciwko Big Bena. Ale oczywiście jeszcze ani razu nam się nie udało skorzystać i pewnie, ja na pewno nie, bo to w ogóle dla mnie nie jest jakiś szał. Natomiast może dzieciaki by chciały, ale to też jest dosyć drogie. I też trzeba trochę czasu poświęcić na to, żeby sobie tam zarezerwować. No i po prostu ten czas spędzić tylko na tej atrakcji. Słuchajcie, tu są oczywiście tłumy. Tu jest bardzo busy przez cały rok, więc musicie być mega uważni, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieciaki.
Fajnie, że w tej chwili już Big Ben jest odsłonięty, więc to jest super. Tu sobie można, słuchajcie, troszeczkę zejść i zrobić sobie fajne zdjęcia. Ja już Wam tyle razy tutaj w Londynie pokazywałam tą miejscówkę, więc tak naprawdę mieliśmy iść gdzie indziej, ale... Słuchajcie, przeszliśmy sobie kawałeczek dalej, ale zobaczcie, jak to jest pięknie, jak zachodzi słońce, jak to cudnie wszystko wygląda. Naszym celem są te schody. Są tak z tyłu, tak fajnie będzie widać, tak fajnie będzie wszystko widać, mam taką nadzieję. Zobaczcie, chcę Wam pokazać, że kawałeczek dalej już mamy po prostu pustki, a tutaj ludzie się kumulują. Jest naprawdę full, żeby sobie zrobić zdjęcie, a każdy widok tutaj jest i tak już piękny. Naprawdę, powiem Wam szczerze, że tyle razy byliśmy w Londynie, tyle razy byliśmy w tym miejscu, a jeszcze zachodu słońca, tak tutaj z tego widoku po prostu nigdy nie widziałam, a jest no po prostu cudownie. Cudownie taki Londyn. Kojarzy mi się z takich starych filmów, jak oglądałam i wtedy taki mroczny, trochę tajemniczy, ale z taką nutką romantyzmu. No po prostu cudownie, cudownie. Idę szukać dalej rodzinki, bo oni gdzieś się zatrzymali, więc musimy iść dalej na kolejny nasz punkt. No dobra, słuchajcie, zostawiamy tą piękną atrakcję. Tutaj macie, jeszcze fajnie widać London Eye, już teraz przy takim właśnie zachodzącym słońcu. Fajnie się wybrać, słuchajcie, naprawdę taki spacerek zrobić. Ja nie jestem miłośniczką Londynu, ale w takich momentach jak jest tak uroczo i ślicznie, to jest naprawdę pięknie. A teraz już wchodzimy w te tłumy, także ja już, że tak powiem, chowam telefon i przemieszczamy się do kolejnej lokalizacji. Dobra, słuchajcie, mieliśmy sobie podjechać metrem, ale jednak stwierdziliśmy, że 23 minuty spacerem będzie szybciej, więc sobie ruszamy tutaj przez park i idziemy na kolejną atrakcję. Tam jeszcze według planu mojego dziecka jest 7 atrakcji, słuchajcie. Nie wiem, jak my sobie z tym damy radę, no ale, ale mam nadzieję, że się uda. Słuchajcie, jesteśmy w połowie parku. Tak jak ostatnio Wam nagrywałam tutaj, jak byliśmy i proszę bardzo, co tutaj o zachodzie słońca się wyłoniło. Piękny zamek Buckingham. Cudny, o zachodzie słońca też jest cudny. A tutaj zobaczcie, mamy 14 grudnia, a tu żonkile piękne. Wiesz, że policzyłam 20... Żonkile, a tamte... Tak, pełno jest, słuchajcie, pełno jest wiewiórek tutaj dzisiaj w parku. Fajnie, słuchajcie, fajnie, bo nie ma tak dużo ludzi, żeby tutaj przejść. My już tutaj wychodzimy, bo mamy, mówię, jeszcze kawałeczek do przejścia do kolejnej atrakcji, ale jest naprawdę pięknie, tak jak się idzie wieczorem, to jest naprawdę cudnie. Dzisiaj wyjątkowo mamy, powiem Wam, pociąg, bo oczywiście no, pociągiem jest najlepiej przyjechać do Londynu. Mamy bardzo późno pociąg, bo mamy pociąg o 21, więc tak naprawdę wrócimy do Newarku po 22, ale coś za coś. To też chodzi o to, żeby zobaczyć tutaj te wszystkie piękne świecidełka wieczorem, a nie tylko w ciągu dnia, więc tak jak widzicie, nasz spacer jest taki dość intensywny, a tak naprawdę jeszcze nie widzieliśmy wszystkich tych świątecznych atrakcji. One są chyba przed nami dopiero, tak? Według Twojego planu? Tak, idziemy teraz na Bond Street. Nie teraz na Bond Street, jeszcze nie, także zdradziłam troszeczkę za szybko. Zobaczycie, gdzie pójdziemy. Na razie dochodzimy do kolejnego punktu. Co? Korzystamy z okazji, bo... Ale brzydkie jest coś. Co jest brzydkie? Nie mam jak robić zdjęć ładnych. Ładnie to wygląda wszystko, tak elegancko oświetlone przez słońce. A czekamy, bo tata poszedł do toalety. 4 godzina wybija na Big Benie. No, 4. Zobaczcie, jak tu jest klimatycznie. No słuchajcie, gdzieś dochodzimy. Jest coraz piękniej, ale idziemy pod górkę cały czas. Bennett Street. Ale ładnie, patrzcie, zobaczcie, jak ładnie. Tak. Jedno dziecko chce zobaczyć, a drugie mówi, że to jest nic ciekawego, po prostu zwykłe dekoracje. No powiem Wam tak, no Londyn już jest przystrojony od jakiegoś czasu, więc zapewne dużo filmików widzieliście na temat Londynu i dekoracji. My tutaj trochę się zdyszałam, bo trochę naprawdę tempa nadrzuciliśmy tutaj. Idziemy
pod naprawdę takie atrakcje bardzo Christmasowe. Bardzo. Co mamy teraz w planie? Pierwsza atrakcja, powiedz mi. Burlington Arcade. Jak? Burlington Arcade. Okej, nie wiem, może słyszeliście, może nie. Jak nie, to za chwileczkę zobaczycie. Słuchajcie, tutaj mamy Ritz, ale moje dziecko ewidentnie nie idzie, mówi, że nie idziemy do Ritz zobaczyć, więc tutaj Ritz jest bardzo ładnie przystrojony. Kiedyś za pierwszym razem tutaj byliśmy, było takie fajne, zrobione z Bag & Beats, słuchajcie, tak fajnie zrobione. Wystawa bardzo mi się podobała. Ja tutaj przyjdę też między autami, bo auta podjechały niestety niefortunnie, a już się włączyło zielone. Kiedyś tak samo, słuchajcie, tutaj udało nam się zatrzymać, ale zupełnie byliśmy nieświadomi tego, że jesteśmy na jednej z takich fajniejszych ulic. Po prostu byliśmy tutaj przez przypadek. Także też było tutaj ciekawie. Słuchajcie, właśnie tutaj mówimy z córką starszą, że tutaj to przejście przypomina nam Paryż, ale w Paryżu była taka niesamowita atmosfera, jak się wchodziło tam do wszystkich tych galerii, takich właśnie w środku, to one były takie... Tu jest tak ładnie, elegancko, ale tak za bardzo nowocześnie, a tam jest zupełnie inaczej. Ja wtedy jeszcze tak nie nagrywałam, to takie pojedyncze filmy są na samym początku, jak kanał otworzyliśmy, a naprawdę było tak pięknie, żeby tam pokazać Wam. Mamy w planach wrócić w miejsce, które odwiedzaliśmy, a bywaliśmy tam, słuchajcie, naprawdę bardzo długo, bo nawet w ciągu pół roku 5 razy po prostu brałam tylko pociąg Eurostar, jak się nadarzyła okazja, było taniej i jechałam do Paryża do córki. Ona wtedy jeszcze miała praktyki tam, więc naprawdę super doświadczenie i taka możliwość zobaczenia zupełnie innego świata, ale w takim slow motion, czyli takim po prostu zatrzymaniu się nie jako taki typowy turysta, tylko myśmy po prostu chwilę mogli pomieszkać w tym Paryżu dzięki niej i to było niesamowite. I myślę, że gdyby była taka okazja, co i w Londynie, oczywiście mówię, no do Londynu nie mamy daleko, ale nie mieszkamy, ale gdyby była taka możliwość, tak chwilę być takim Londyńczykiem, to chciałabym się trochę tak zachłysnąć tym Londynem, ale w taki sposób właśnie połazić, pogrzebać najpiękniejsze rzeczy, znaleźć tutaj. Trochę zazdroszczę tym osobom, które tutaj mieszkają, chociaż wiem, że ten, kto tutaj mieszka, to może nie ma za dużo czasu, żeby chodzić i podziwiać. No dobrze, słuchajcie, my chyba już tutaj dochodzimy do końca. No generalnie jest tu pięknie, ale jest tu strasznie dużo ludzi. I tak naprawdę, no fajnie, ale trochę za bardzo dla mnie tutaj, żeby się przycisnąć. No to są głównie butiki, jakieś takie rzeczy, które no wiecie, no pewnie nawet cen nie ma na witrynach, więc jak ktoś przychodzi, komu się coś podoba, to po prostu kupuje. I tyle, no. Także wrażenie robi, bo jest piękne. Teraz zobaczcie tutaj z góry, bo jest pod takim kątem, to naprawdę ładnie wygląda. No i teraz jesteśmy od razu wyszliśmy na jedną z bardziej prestiżowych ulic w Londynie, oczywiście. Tu macie Cork Street, a tu mamy oczywiście ulicę pełną przepychu i ulicę, w której po prostu wszystkie światowe marki się skupiają. Czyli troszkę tak, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić. Ale no jak ktoś lubi kupować, wydawać pieniądze ciężko zarobione, no to właśnie tutaj New Bond Street, słuchajcie, tak wygląda. Zobaczcie, jakie tu w ogóle samochody jeżdżą. Zaraz mi Bentley przyjedzie. Być przejechanym przez Bentleya albo Ferrari, no nie? Dobre, co? Żartuję oczywiście. Ale no słuchajcie, tu się czuje po prostu luksus. Ale to nie jest takie jak na Santorini, jak się wchodziło na zachód słońca teraz to tak się zapomniałam. No dobra, słuchajcie, tutaj przeszliśmy przez ten przepych. Chciałam dokończyć moją myśl w Ija, po prostu jak się wchodziło do Ija, to tam nawet pachniało inaczej niż na przykład Fira, albo jak byliśmy w tej drugiej części Santorini, po prostu też te ptaki były inne, tak jak
tak jak ktoś był, to zrozumie tą różnicę. No i tak samo jest tutaj. Bond Street po prostu jest innym światem w Londynie. Chociaż dla mnie, mówię, to jest zdecydowanie za duży przepych, ale to jest moje zdanie. No ja po prostu nie lubię takich rzeczy, ale komuś innemu może się spodobać. Być może miałabym inne zdanie, gdybym mogła tutaj poszaleć po sklepach i na przykład do takiego Louis Vuitton sobie wejść i zafundować pewne rzeczy. To też by wyglądało to inaczej. Ale tu Wam chcę pokazać jeszcze inne piękne dekoracje. Tu mamy na przykład dekorację Diora. Ślicznie wygląda. Ślicznie. To Diora widziałam gdzieś w internecie. Powiem Wam, że naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, bo bardzo ładnie. Tak niby skromnie, bez jakiegoś tego, a wygląda naprawdę efektownie. Tu mamy Chanela. Chanel jest pięknie... Słuchajcie, ja przejdę sobie na drugą stronę. Chanel jest pięknie zapakowany. Piękną kokardę. Tutaj mamy Louis Vuitton. Jakoś tak nie robi takiego wow. Natomiast w Paryżu robił niesamowite wrażenie. Możemy przejść na drugą stronę. Louis Vuitton w Paryżu no po prostu był po prostu super atrakcją. A co tu jeszcze mamy? No generalnie wszystkie inne sklepy. No, to mi się podoba, bo tak sobie myślę, mój sąsiad robi te zbroje. Jestem ciekawa, właśnie muszę się go zapytać, jak wpadnie do mnie na chwilę, czy te zbroje też tutaj dla nich zrobił, bo wygląda to bardzo ciekawie. No i dobrze, słuchajcie, po zrobieniu kółeczka jesteśmy oczywiście na jednej z bardziej prestiżowych ulic, Regent Street. Tak jak widzicie, sklep z zabawkami. Tutaj idziemy natomiast na kolejną atrakcję. Dziecko nas po prostu dzisiaj przegoni masakrycznie. Zobaczcie, że autobusy, oczywiście środek ulicy wypełniony ludźmi i zdjęciami, które można robić. Tutaj ludzie nie mają ograniczeń, stają na środku ulicy, robią sobie zdjęcia. Czy to jest bezpieczne, czy nie? No sami sobie robiliśmy już jakiś czas temu, nawet dziadką. Ale... A tutaj jest taki dinozaur, zobaczcie. I to jest taka jedna z jeszcze z większych atrakcji. Wow, ale wielki, patrz. Wow, olbrzymi. Dobry. Moje pytanie było, czemu tu wchodzimy? Bo tu jest fajnie. No okej. Tu jest i szum. Tak, tu jest jedna z moich ulubionych restauracji i mojej córki. Generalnie za 2 osoby cena około 100 funtów. Co ty gadasz? Tak, tyle zapłaciłyśmy. Dzień przed wyjazdem do Paryża. Tak. Słuchajcie, chodzi o restaurację Dijon. Jest rewelacyjna. Któregoś któregoś razu, jak tutaj będziemy, to na pewno wrócimy. Ale na taką ilość osób, jak zawsze jesteśmy... Czekajcie, bo nie nadążam. Jakie buty? Dobra, słuchajcie, dziewczyny szaleją po sklepach tutaj, a my na chwilę przerwę na piwo, oczywiście nie dla mnie, i na kawę. Młody frytki chce, nie wiem, czy nam się to uda tutaj dostać, zobaczymy, ale jest fajny pub, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, już się poddaliśmy, ja jestem już tak zmęczona, uwielbiam chodzić, ale to już jest za dużo, więc robimy sobie przerwę w takim pubie, a dziewczyny szaleją po prostu po sklepach. Taki był plan, że tutaj jakieś zakupy chciały sobie zrobić, no i niech tak będzie. Siostra z siostrą zawsze się dogadają w kwestii zakupowej, a my odpoczywamy przed kolejnymi atrakcjami. Czekajcie, bo już odpoczęliśmy prawie godzinę, teraz idziemy... Jaki mamy kierunek? Selfridge is Oxford Street. Okej, dobra, no to ruszamy. Słuchajcie, naprawdę jesteśmy już mega... Znaczy ja jestem z mężem mega zmęczona, ale nasze dziewczyny nie, one tutaj szaleją po tych sklepach. Chociaż to jest jeden z moich ulubionych sklepów, ale nie mam dzisiaj w planach do niego wchodzić. Idziemy na razie dalej, czyli idziemy w kierunku sklepu Disneya, tak? Tak. Jedynego sklepu Disneya w Londynie, słuchajcie. Ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie tutaj dla najstarszego mojego dziecka tata przywoził w prezencie z Edynburga rzeczy, bo Disney wtedy szalał. I to była wow, taka furora. No nic, słuchajcie, lecimy, pełno ludzi, tłoczno, już naprawdę... No już naprawdę się robi tutaj męcząco. Dobra, słuchajcie, to jest tak tłoczno, to jest tak głośno, że ja jutro bankowo jadę do lasu. To jest po prostu
Wow, dla mnie jest niesamowicie. Ja wiem o tym, że to wygląda cudnie, ale sami posłuchajcie. I kolejna ulica, słuchajcie, przystrojona teraz trochę inaczej. I kolejne inne dźwięki, odgłosy. Mega, co? No dajcie znać, co myślicie o takim wypadzie właśnie w okresie świątecznym do Londynu. No mówię, nam się udaje co roku, ale ja nie ukrywam, że jest to zarąbiście męczące. To jest zupełnie coś innego dla nas niż wypad w góry czy gdzieś nad jezioro. Dziecko urodziny ma raz w roku, więc jak prosi o taki prezent, no to wydaje mi się, że to jest i tak czas spędzony wspólnie razem idealnie. No i słuchajcie, doszliśmy do sklepu Disneya. I jeszcze jest otwarty. Wow, to wchodzimy do środka, na pewno. Wchodzimy do środka. Ja już wieki nie byłam w sklepie Disneya, bo po prostu pozamykali u nas. Kiedy byliśmy ostatni raz w sklepie Disneya? Bardzo dawno temu, słuchajcie. A my tak zawsze lubiłyśmy ten sklep. Jak byłaś taka malutka, to zawsze taki, pamiętam, strój. Czekaj, miałaś strój Belli, prawda? No, ale to było, słuchajcie, dobra, 18 lat temu. Chodźcie, zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego jest. O, w ogóle nie znam tej bajki. A nie, to jest z Herkulesa. Z Herkulesa. Takie jesteśmy zacofane pewnie w niektórych bajkach. Piotruś Pan to wiadomo, klasyka. Kubuś Puchatek. Patrz, jakie teraz są piękne. Pamiętasz, jak miałaś tak samo strój kąpielowy? No. No. O, jaka fajna bluza. Dla Angusa. Bankowo. Bierzemy mu? A tu jest dobra bluza dla mojego małżonka. A to jest dobra bluza dla taty. Co tu jest jeszcze ciekawego? Z kotkami. Naprawdę, prawdę mówiąc, ja myślałam, że te sklepy są wszędzie zamknięte. No dobra, słuchajcie, sklep Disneya robi niesamowite wrażenie. Dużo takich świątecznych rzeczy. Kiedyś w Jorku był sklep Disneya, pamiętam, że też specjalnie jeździliśmy do Jorku, ale też się pozamykał. Choineczka. Słuchajcie, jakie są ceny w ogóle tych zabawek. 93 funty. A pamiętasz, jak dostałaś, jak byłaś chora, karocę królewny tej Kopciuszka? O, we Wrocławiu w Renomie był sklep Disneya. Tak, czy to ja wiem, czy to był sklep Disneya? Po prostu były zabawki Disneya. I kupiliśmy Ci właśnie taką karocę, jak byłaś chora. Wykosztowaliśmy się. No dobra, wychodzimy, bo to jednak jeszcze mamy iść gdzieś dalej. A co tam jest dalej? Aha, jeszcze coś tam jest innego, słuchajcie. Jeszcze jakaś jest inna wystawa Disneya. No dobra, idziemy, bo ja jestem nie w temacie, więc zaczekajcie chwileczkę i przejdziemy się dalej. Dobra, wchodzimy w jakieś tajemnicze przejście. A co to jest za aranżacja? Nie mam pojęcia. Selfridges is Słuchajcie, no fajnie się zgubić. Zobaczcie, to już jest mniej osób. Zupełnie przez przypadek. To nie jest na liście. A, no widzicie, to nie jest na liście naszego planu, ale tak czy siak fajnie tutaj zaglądnąć i zobaczyć. No dobra, słuchajcie, dochodzimy do kolejnej atrakcji, czyli tutaj jest właśnie taka aranżacja Disneya. I to się zmienia tutaj, tak? Ta wystawa, czy po prostu jest zamek? No serio, no nie wiem. Nie wiem, już tyle razy to oglądałam, ale powiem Wam szczerze, że po prostu natłok tych wszystkich informacji, jak dziecko pokazuje swój plan, to dla mnie było przerażające. Duke Street, słuchajcie, to jest na Duke Street. No dobrze, zobaczcie, tutaj są, czekajcie, ja sobie tak przejdę. Tu
mamy Bambi, czyli wszystkie takie aranżacje disneyowskie i postacie z Disneya. Tutaj mamy wszystko fajnie, tylko trzeba się bardzo przyciskać. I to już jest takie bardzo słabe. Tutaj mamy kolejną wystawę z Belli. Nokia nie jest tak popularny, słuchajcie, bo nie ma tutaj nikogo. Wszyscy po prostu przychodzą obojętnie. Czy może nie obojętnie, ale nie jest tak busy, że mogę na spokojnie zobaczyć, nagrać. Tutaj zobaczcie na spokojnie. Można zobaczyć fragment disneyowskiej animacji świątecznej. O, i ślicznie. No dobra, słuchajcie, no wygląda tak jak wygląda. Coś tutaj jest, tutaj już normalnie nic takiego rewelacyjnego dla mnie nie ma. Generalnie słuchajcie, no szału dla mnie nie ma. No jak fajnie zrobione wystawy, ale to jest za dużo ludzi zdecydowanie. Ale jak macie czas i ochotę, to... Dobra, słuchajcie, już tutaj się zrobiło trochę luźniej i zaraz będzie lecieć. Patrzcie, dzwoneczek leci. Now show me the window. Oh my god, I see it. Oh my gosh. This is so cool. Wow. It's going up in there. Oh my gosh, it's going up. Do you like it? Should we watch this one when we go home? Ale cool. Okay, możemy iść. Nie, jeszcze tam poleci do drugiej lampy, zaczekaj. Nie, tu przeleciała do choinki, z powrotem do domku chyba. O, w domku. Tak, w domku jest. Dobra. Okej, możemy iść. Idziemy? Mama się zachce. Dobra, po przejściu kolejnych milionów kilometrów, słuchajcie, jesteśmy pod Annabelle. To jest już jedna z ostatnich atrakcji, które moje dziecko wymyśliło, żeby zobaczyć. No to jest klub. To jest, wiecie o tym, że to jest klub, taki bardzo prestiżowy klub, do którego nie można sobie tak wejść. No i słuchajcie, nasza ostatnia atrakcja. Tutaj mamy zarezerwowany stolik. Italian Beer Chocolate. I tutaj wchodzimy i zakończamy naszą partię urodzinową. Nie, no żarty jeszcze nie, ale mam nadzieję, że nam się tutaj wszystko uda, bo stolik już wcześniej rezerwowaliśmy. Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Mamy rezerwację, więc pani nas bez problemu wpuszcza, ale ludzie muszą czekać nawet do 40 minut. Słuchajcie, muszę tam stronę Ale to nagrywać, wiecie, bo że nie nie ma idziemy szans na na to, na żaden obiad? żeby tutaj zobaczyć. To jest zamiast obiadu. Teraz zobaczymy, co dokładnie jest. Czy takie wymyśliło w prezencie urodzinowym, no zobaczymy, co się pisze. No i słuchajcie, zjedliśmy, wypiliśmy, dobre, smaczne, ale jakiegoś takiego szału aż nie ma. Toalety, słuchajcie, jestem na zewnątrz, tu jest normalnie niebo nade mną i toalety są na zewnątrz, są paskudne. Teraz wam powiem, że są paskudne. Także bardzo duże review, jeśli chodzi o pozytywne review, jeśli chodzi o to miejsce. Ale takie troszkę niedopieszczone moim zdaniem. No, cenowo jest ok, nie ma takiego, wiecie, jakiegoś boom, jeśli chodzi o ceny w Londynie, więc jest naprawdę spoko. Tyle tylko, że to wszystko jest strasznie słodkie. To takie jest tutaj dla mnie za bardzo, aż przesadnie słodkie. O, i nasze samochody pojechały, słuchajcie. Jesteśmy po przepysznej czekoladzie, tak jak wam mówiłam. Mamy już dosyć, idziemy jeszcze tutaj
Przejdziemy się już chyba w stronę King's Cross na pieszo, bo powiem Wam, że naprawdę jesteśmy full i bardzo, bardzo nam słodko. A może jak będziemy szli do King's Cross jeszcze coś fajnego zobaczymy. Mamy jedną atrakcję, zobaczcie, wygląda jak Moulin Rouge, ale to jest zupełnie coś innego. A to jest chyba jakaś knajpka po prostu, tak? Co to jest? Tak, jakaś restauracja. Ojejku. No tak, no mówię, że Moulin Rouge. Bardzo fajnie, słuchajcie. Fajnie. Słuchajcie, jeszcze sklep Linda, też fajnie przystrojony. Też fajnie tutaj w środku zrobione. Zobaczcie, jakie fajne. Bardzo fajnie zrobione dekoracje. No i oczywiście znowu wróciliśmy tutaj, znaczy nie wróciliśmy tak naprawdę, tylko jesteśmy tutaj dzisiaj pierwszy raz, bo takie kółeczko zrobiliśmy. Ale patrzcie, jak to wszystko się ładnie tutaj świeci. Tak, tutaj zawsze... O, jadą te ogórki, zobaczcie, dookoła przyjechali. Tak, jeszcze garbusik taki piękny, ale super. Który jest nasz? Poczekaj, nie rozpoznaję, który pożyczyliśmy. Wszystkie są nasze. O, ale czad, słuchajcie. Przyznam się szczerze, że kiedyś mieliśmy takiego, tylko w innym troszeczkę... Jaki nasz był model? Byśmy mieli dokę, tak, ale to były pick-upa, tak, i wyobraźcie sobie, taka byłam złażona, że sprzedałam. Oczywiście były to inne czasy i człowiek nie myślał, że w ogóle te samochody jakąkolwiek wartość jeszcze będą miały. Słuchajcie, dobra, już tutaj jesteśmy na Piccadilly, tak jak widzicie, wszystko pięknie oświetlone, ale idziemy sobie już w stronę naszego dworca. Dużo się tu dzieje, także powiem Wam jedno, jak macie okazję, to zajrzyjcie. No mówię, nasz dzień był bardzo intensywny, trochę za dużo rzeczy zobaczyliśmy, ale to mówię, nie był mój plan, tylko plan córki. Teraz uciekamy, znikamy do pociągu i czeka nas znowu godzina podróż, godzina 15. Spoko, fajnie, ja naprawdę bardzo lubię jechać pociągiem tutaj do Londynu. Oczywiście mam jeszcze jeden kierunek, w którym też bym chciała uderzyć i wyruszyć, ale to już jest taka podróż z noclegiem. Więc trzymam kciuki, że mi się uda, jeśli w tym roku już mało czasu zostało, to w przyszłym roku pewnie się nam uda zorganizować. Ja mam wrażenie, że to wszyscy nagrywają. Just wanna dance all night. Oh, I keep dancing on my own. Dobra, słuchajcie, my jeszcze podchodzimy przez Chinatown, bo jeszcze mamy godzinę do pociągu i tak naprawdę nie chce nam się siedzieć na dworcu, więc jeszcze przejdziemy przez Chinatown, zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje. Fajnie, że sobie wzięliśmy ten pociąg później, bo nie było takiego stresu i biegu wszędzie. To też jest takie flexi, poza tym słuchajcie, też jak bierzecie różne godziny, to te ceny się zmieniają wtedy, to jest taka moja podpowiedź. Także teraz szybko jeszcze przez Chinatown. Słuchajcie, zostawiamy ten główny plac, też jest tam fajnie, też jest zrobiony jarmark, ale my idziemy tutaj przez Chinatown. Tam jest bardzo dużo ludzi, już nam się nie chce pchać aż tak bardzo. Tu też pewnie będzie dużo ludzi, ale my sobie skrócimy na pewno drogę. Nic dzisiaj nie kupujemy, słuchajcie. Nie ma rybek, nie ma lodów, bo jesteśmy full. Nie ma również naszego bufetu. No chyba, że chłopaki coś będą chcieli zjeść, ale myślę, że są też pełni. Pamiętacie, jest nasz bufet, w którym można sobie zjeść co nieco. Ale nic nie jemy, żadnych corn dogów, nie wiem. Czekałem na corn dogi. Bo tu są corn dogi, nie. My tego nie jemy. Jejku, znowu a co chciałabyś kupić? Ja mam do tej pory wszystko, jeszcze nie byłaś w domu, nie gotowałaś, to wszystko zostało. Ale zobaczcie, dużo mniej osób tutaj, faktycznie jest spokojniej i można tak przejść. Ostatnio tutaj był taki ścisk. No i słuchajcie, kończymy naszą londyńską przygodę. Idziemy do naszego pociągu, także ślicznie Wam dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, taki
krótki spacer, nieprawda, nie krótki, byśmy przeszli, słuchajcie, 25 000 kroków po Londynie, plus do tego jeszcze przejazdy metrem. Wszystko pięknie, ładnie, gorąco Wam polecam, jeżeli macie taką możliwość spędzenia jednego dnia w Londynie, tak naprawdę bardziej intensywnie, to dużo ciekawych, fajnych rzeczy można tutaj zobaczyć. Zostańcie z nami, na pewno jeszcze się w tym roku gdzieś wybierzemy i na pewno jeszcze coś zobaczycie na naszym kanale, także kciuka w górę, jeżeli mogę Was prosić, jakiś komentarz, uśmiech, cokolwiek, będzie nam bardzo miło. My teraz musimy aż pomykać do naszego wagonu z oznaczeniem literką A, czyli pewnie to będzie na samym początku. Dzięki wielkie, do zobaczenia z kolejnego pięknego miejsca, na pewno w Anglii, bo już w tym roku raczej się nigdzie nie wybierzemy. Chyba, że coś się super wydarzy i jakaś okazja się nadarzy. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam pięknych wypadów, super zwiedzania i cudownych podróży. Pa!